Aprilia Capo Nord ETV 1000 to bohaterka dzisiejszego odcinka. Przyjrzymy się dokładnie, czym jest Aprilia Capo Nord, jak została zbudowana, czy jest sens to kupować, kto powinien się za nią rozglądać, no i jak to jeździ. Zostańcie ze mną. Capo Nord pojawił się na początku XXI wieku i jak to według tamtych trendów, wiecie, to była epoka turystycznych słoników. Capo Nord oczywiście powinien konkurować znowu z Varadero, z Tigerem 955 i z V-Stromem 1000 i tak dalej. I to był motocykl wycelowany dokładnie w ten segment. Mamy zatem duży piec o pojemności litra, V2 silnik, duże body, wielki bak, mega wygodną kanapę, zestaw kufrów, czyli wszystko to, co musiał mieć motocykl turystyczny 20 lat temu. Kapeć albo kapciuch, jak przezywają Aprilię jej posiadacze, jej właściciele, pojawił się na rynku w 2001 roku i tu mamy egzemplarz z pierwszej generacji, to jest 2002. W 2004 roku weszła druga generacja i model produkowany był dalej do 2007 roku, czyli ładnych kilka lat Aprilia produkowała ten motocykl. Natomiast jak widzicie, Aprilia nie jest najbardziej offroadowo skonfigurowanym motocyklem. W związku z tym producent dosłownie za chwilę wypuścił wersję RR, czyli Rally Ride. Tamta wersja miała podniesione skoki zawieszeń, inne zawieszenia, miała inne przełożenia i była skonfigurowana dużo bardziej offroadowo, żeby... No nie wiem kto i po co chciałby tak ogromny motocykl zabierać w teren, ale zbudowali taką wersję. Przyjrzyjmy się zatem temu, co Aprilia oferuje, ale tym razem postanowiłem, że pokażę Wam to moimi oczami. Także chodźcie. Zaczniemy po kolei od wyglądu. Mamy oczywiście, moim zdaniem, bardzo ładną, wielką lampę. Całkiem nieźle świeci, daje radę. Szyba w tym motocyklu akurat konkretnie jest akcesoryjna i właściciel sobie zamontował tutaj nawet taką opcję regulacji jej wysokości. Silnik, który tutaj widzicie, to jest V2 od Rotaxa. Kultura pracy zależy od gustu. Mi na przykład się całkiem podoba, ale jest taka charakterystyczna rotaxowa, czyli tam jest, wiecie, takie grzechocze troszeczkę ten silnik, ale pracuje całkiem spoko. Jak widzicie, tutaj całe body jest mega upakowane, wydechy, puszczone kolektory wydechowe, dwie rury. Bardzo ciekawą sprawą jest zestaw kufrów, bo to są oryginalne kufry i zaraz Wam pokażę. Mamy kluczyk Aprilii, genialny system. Tak, kufer jest odpięty, kufer jest zapięty. Także super system montowania bagażu w oryginale właśnie od Aprilii. Przechodząc dalej tutaj, tu mamy bak, który mieści 25 litrów paliwa i w teorii pozwala przejechać około 400 km. Spalanie tego motocykla, w zależności od tego, czy ciśniemy, czy jedziemy delikatnie, no to będzie jakieś tam powiedzmy 7-8 albo nawet da się zejść do 5. 3 słowa na temat zawieszenia i hamulców. Zaciski Brembo hamują całkiem ok, ale sprawiają wrażenie takich troszkę ospałych, mogłyby być bardziej dozowalne i takie troszeczkę bardziej agresywne, szczególnie przy masie tego motocykla. Natomiast zawieszenie mamy tutaj z przodu marcoki o średnicy 50 mm. Pracuje bardzo fajnie, natomiast jest zdecydowanie bardziej szosowe niż terenowe. Z tyłu mamy saksa z regulacją napięcia wstępnego, wyciągniętą tutaj można sobie pokręcić i przeregulować nawet w czasie jazdy. Skrzynia działa prawidłowo, tutaj nie ma o czym mówić. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, oczywiście wielka dzielona kanapa i tutaj fajne rozwiązanie, bo na przykład jeśli jeździcie solo, możecie po prostu zdemontować tylną część kanapy pasażera i mieć przestrzeń na bagaż. Tutaj dodatkowo jest całkiem obszerny schowek, który widzicie mieści spray do łańcucha, parę kluczy, parę przekaźników, cewki, inne takie rzeczy, a o tym dlaczego to się wszystko tu znajduje, to powiem Wam za chwilę. No i rzecz ostatnia, którą powinniście zobaczyć, to jest ten kokpit. Niektórzy narzekają, że wygląda jak w samochodzie, że jest taki obszerny. To jest takie dość specyficzne, kwadratowe, kanciaste dla starszych motocykli Aprilii. I tu mamy
ciekawostkę, ten wyświetlacz, który pokazuje ilość paliwa, pokazuje temperaturę. Wyświetlacz paliwa podobno rzadko kiedy pokazuje prawidłowe właściwości i generalnie różne dziwne rzeczy się z nim tutaj dzieją. Niektórzy też wskazują, tak jakby sugerują, żeby raczej tego motocykla nie myć myjką, żeby tutaj nie zostawiać na deszczu, bo woda potem stoi w zegarach. Takie uroki starej Włoszki. Do jakości wykonania tego motocykla także uważam, że nie ma co się czepiać, bo to po tych wszystkich latach, motocykl ma 21 już, wygląda naprawdę nieźle i to nawet pomimo faktu, że tu i ówdzie zostało poskręcane tak trochę na drucierstwo, bo właściciel, a pewnie i poprzedni właściciele mieli drobne przygody gdzieś tam i trzeba było to połatać. Natomiast tutaj jakość tego wszystkiego, jakość plastików jest całkiem niezła, tak samo kanapa. To wszystko naprawdę w tym motocyklu trzyma się kupy. Powiecie, Alien, ale to jest stara Aprilia, to nie może być dobre. To jest kapryśna Włoszka. I kaprysów ma czasami co niemiara i to dużo zależy od tego, jaki egzemplarz traficie. Kaprysy zwykle związane są z elektryką w tym motocyklu. Zresztą fama o elektryce i elektronice w Aprilii ciągnie się za marką po dziś dzień i nawet nowy Tuareg też dostaje trochę rykoszetem. Faktem jest, że tutaj wiele rzeczy potrafi się popsuć i są to głupie awarie. Padają czujniki stopki, padają cewki, padają regulatory napięcia, przekaźniki. Co drugie rozwiązanie problemu na forum Aprilii Caponord to jest wymiana przekaźnika i generalnie do tego się to sprowadza. Niedziałające liczniki, kolejna bardzo częsta tutaj wpadka w tym motocyklu i znowu przyczyną jest coś gdzieś się rozłączyło, nie załączyło, zaś nie działo. Generalnie jakość wykonania instalacji elektrycznej w tym motocyklu faktycznie budzi wątpliwości. Na szczęście na forum są wszystkie chyba schematy instalacji elektrycznej, więc jeśli tylko ktoś ma odrobinę ogarnięcia w tematach takich manualnych, elektrycznych, spokojnie da sobie radę, wyeliminuje wszystkie bolączki tego motocykla i będzie się nim cieszył. Przechodzimy do kolejnego klasycznego punktu w tych recenzjach, czyli zalety i wady oraz dla kogo to jest motocykl. Zacznę od zalet. Pierwszą z nich to jest absolutnie komfort na tym motocyklu. Ma naprawdę świetnie rozwiązaną ergonomię i da się na nim spokojnie odnaleźć. Kanapa jest super wygodna, wcale nie jest specjalnie za wysoko i 820 mm, jak na tak ogromny motocykl, to jest naprawdę niezły wynik i da się po prostu z niej sięgać do ziemi. Następna sprawa, moim zdaniem, to prowadzenie. I to prowadzenie po asfalcie. Choć po szutrach całkiem najgorzej nie było. Prowadzenie tego motocykla absolutnie rewelacyjne, płynie, połyka zakręty, jak jedziecie szybko, jedzie po prostu jak po sznurku i tam nic się nie dzieje, to zawieszenie pracuje super rewelacyjnie. Ten rewelacyjny system kufrów, ekstra do tego motorka. No i regulowane tylne zawieszenie, miękkość. Aha, i jeszcze jedna rzecz, którą odkryłem tam trochę przypadkiem. Na full locku ten motocykl ma tak malutki promień skrętu, że to się w głowie nie mieści. On prawie zawraca w miejscu. Naprawdę rewelka. Jest trudny do manewrowania na wolnych prędkościach ze względu na swoją masę. I tu ciekawostka, tak do końca nie wiadomo ile waży, bo katalog podaje 215, ale w sumie chyba na sucho. Gdzieś indziej znalazłem, że 238. Jeszcze w innym miejscu znalazłem, że aż 253 zalane i gotowy do jazdy. Także ciężko stwierdzić, ale ciężki jest. Na plus można mu zaliczyć także ten silnik Rotaxa. Austriacka jednostka jest stosunkowo bezawaryjna, naprawdę nieźle działa, fajnie ciągnie, ale jednoznacznie nie mogę tego powiedzieć. To znaczy nie mogę jednoznacznie go zostawić w plusach i tak za jego pomocą sobie przejdę też do minusów i powiem, że wiele osób narzeka na koszty związane z ewentualnymi naprawami. Jak coś się zacznie z nim dziać, zaczyna się robić całkiem nie za tanio. I przechodząc dalej do minusów, no to co w Caponordzie jakby widać na pierwszy rzut oka. Motocykl jest wielki i ociężały. O masie przed chwilą mówiłem, także wiecie, jak się na niego wsiada. Mamy tutaj trochę akcesoriów, tą szybę, handbary, gmole, zestaw kufrów. To jest po prostu kawał fury do ciągnięcia. Kolejne minusy? Wspomniane przeze mnie kapryszenie elektryczne, czyli te wszystkie drobne problemy związane z przekaźnikami, cewkami, jakimiś czujnikami, jakimiś bezpiecznikami, jakimiś kabelkami, które nie stykają. Wkurza to niejednego, dla niejednego będzie absolutnie argumentem
anty i powie, że nie, to kasuje mu motocykl, bo on się nie będzie zastanawiał i ja to rozumiem, nie mam pretensji. Ten motocykl po prostu taki jest. Na koniec 2 minusy związane z jazdą jednakowoż, może nawet 3 drobne. Z mojego punktu widzenia, jako gościa, który lubi zabierać motocykle w teren, to tutaj jednak ten bardzo niewielki prześwit w tym motocyklu i stosunkowo nie za duże skoki zawieszeń, bo tu mamy 175 z tyłu i 185 mm skoku z przodu. Nie ma super dramatu, ale za wysokie te skoki nie są. Natomiast druga sprawa jest jeszcze taka, że te hamulce, o czym wspominałem, one są takie troszeczkę ciężko dozowalne i ma się wrażenie, one hamują, ale ma się wrażenie, że ten motocykl nie hamuje aż tak dobrze, jakby teoretycznie powinien. Fajnie za to, że regulowane są klamki, także klamka sprzęgło mamy hydrauliczne i tu kolejny minusik, jeśli jesteście delikatnych rączek, sprzęgło chodzi dość ciężko. Słuchajcie, robaczki, pora się przejechać i powiedzieć Wam, jak ten motorek tak naprawdę jeździ. Motorek. W ogóle powiedzieć o Caponordzie motorek to kawał motura. Wrażenia z jazdy muszę zacząć od silnika, bo wiecie, mamy tutaj silnik Rotaxa, litrową V2 i próbowałem tak się zastanowić, pomyśleć, jazda na tym motocyklu co mi przypomina i pierwsze co mi przyszło do głowy to stwierdzenie, że kurde, mam wrażenie, jakbym jechał lokomotywą, jakbym jechał pociągiem. Ten motocykl za pomocą tego silnika się w taki specyficzny sposób napędza. Do tego ten dźwięk sprawia, że no mi przywodzi na myśl po prostu lokomotywę pociągu. Mamy 98 koni, 90 parę newtów. Tutaj swoją drogą to też zeznania świadków się rozjeżdżają, bo jedni piszą o 98 koniach i 90 Nm, inni nawet o 97 Nm. Motocykl przyspiesza, aczkolwiek nie sądzę, żeby przyspieszał aż tak jak durny, jak niektórzy wypisują, że po prostu super mega się napędza. Jak widzicie, szuterki sobie zupełnie spokojnie połyka, natomiast wszystkie swoje atuty pokażę już za sekundę, bo właśnie wyjeżdżamy na asfalt. No dobra, przyspieszenie. No słuchajcie, ja mam cały czas wrażenie, że ten motocykl totalnie zachowuje się właśnie jak lokomotywa pociągu. Co w Aprii od początku mi się podobało, to właśnie ten promień skrętu, geometria i układ kierowniczy, bo powiedzieć o nim, że nie chce reagować na nasze polecenia, no to skłamać. On naprawdę zarąbiście reaguje na nasze polecenia. Troszkę gorzej jest, jak wspomniałem, z hamowaniem. Zblokowane tylne koło, błąd. Naprawdę w trasie nie mogę Aprii Caponord zarzucić niczego. Jest wygodna, oferuje całkiem niezły komfort podróżowania. Może troszeczkę na kierownicę przenoszą się jakieś dziwne wibracje i tak zastanawiałem się, z czego one się mogą brać i w sumie nie doszedłem. Jak jadę teraz powoli 80 na godzinę, jest wszystko ok. A powyżej 120 na godzinę naprawdę cały kokpit zaczyna strasznie wibrować. Komu Caponorda, komu? Bo idę do domu. Słuchajcie, moim zdaniem to jest motocykl idealny dla kogoś, kto lubi długodystansowe podróże. Nie specjalnie z jakimś turbo mega tempem albo niespecjalnie dynamiczne, bo jak już słyszeliście, silnik jedzie jak jedzie. Zapakować się, być może z pasażerką i chce raczej zwiedzać świat, korzystając z asfaltów, a szutrowe drogi będą okazjonalną dojazdówką, bo moim zdaniem, o ile szczególnie na tych turansach ten motocykl wcale nie prowadzi się jakoś super dramatycznie po szutrach, to terenowym motocyklem zwyczajnie no nie jest i jest bardzo fajnym super maszynką do śmigania sobie choćby po górskich winklach. Dla kogo tego motocykla nie polecam? No na pewno nie dla początkujących, nie dla kogoś, kto boi się masy motocykla, i nie dla kogoś, kto, powiem to po raz kolejny, oczywiście oczekuje jakiegoś tam terenowego mega performance'u. Aprilia jaka jest, każdy widzi. No i jest włoska, jest taka trochę, wiecie, inna też, nie? Po raz kolejny. Ja podejrzewam, że w odcinku z Varadero najbardziej będę narzekał na to, że ono jest po prostu nudne
i oklepane i widziałem milion ich, a Aprilia Capo Nord widziałem dosłownie kilka w życiu, więc again, jeśli lubicie unikaty, trochę jak w przypadku Tigera 955i, Aprilia Capo Nord będzie dla kogoś, kto chce być trochę indywidualistą. Kochani, to już wszystko w odcinku o kapryśnej Włoszce. Mam nadzieję, że motocykl Wam się spodobał, a jeśli szukacie troszkę nowszej Aprilii, to wyświetli Wam się tutaj.